Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj nietypowo, bo chciałem Wam przytoczyć parę ciekawostek z legend, o których być może nie wiecie, albo nie pamiętacie, lub których nigdy nie odkryliście. Bzdur było tam wiele, ale niektóre smaczki scenariuszowe są naprawdę intrygujące. Dlatego zapraszam dziś o najdziwniejszych historiach z legend. Wiedzieliście, że Vader walczył kiedyś z Darth Maulem? Otóż akcja tej historii rozgrywa się w Dark Horse Comics Resurrection, którą można znaleźć w Star Wars Tales nr 9. W komiksie Vader został zwabiony na księżyc Kalakar Six przez ludzi zwanych jako prorocy Sithów. Uważali oni, że Vader nie nadaje się do służby obok Imperatora, ponieważ nie ma krwi Darth Bane'a. Prorocy wskrzesili Maula, a kiedy Vader próbuje ich zniszczyć, dochodzi do pojedynku z rogatym wojownikiem. W końcu jednak wewnętrzna nienawiść i ciemność Vadera czynią go zwycięzcą tej epickiej bitwy z Maulem. Oczywiście komiks nie jest kanonem, ale zobaczenie, jak Gwiezdne Wojny odpowiadają na debatę o walce Darth Vadera z Darth Maulem z tak jasną odpowiedzią, pokazuje, jak potężny był Darth Vader. Vader walczył również z Fettem, chociaż to zupełnie inny rodzaj pojedynku. Walka łowcy nagród z Mrocznym Lordem Sithów to mokry sen fanów i mogli go oglądać dwukrotnie. Pierwsza potyczka pojawiła się w 4. numerze komiksu Boba Fett Wróg Imperium, w którym Vader poluje na Fetta w poszukiwaniu dziwnego pudełka, które posiada, i dochodzi do epickiej bitwy. Drugi pojawia się w historii Prey z komiksu Star Wars Tales 11. Tym razem Tarkin zlecił Bobowi znalezienie Hana Solo, ale Vader się nie zgadza z tą decyzją. Tarkin wysyła więc również Vadera i dochodzi do walki, w której Boba nawet dzierży miecz świetlny. A skoro mowa o legendarnym łowcy nagród. Śmierć Fetta jest jednym z najbardziej znienawidzonych wydarzeń z filmów, a jego ucieczka z Sarlaka była długo dyskutowana wśród fanów. W 1995 roku w antologii opowiadań Opowieści z Pałacu Jabby mamy historię, która opisuje, jak dzięki sprytnym metodom i, uwaga, kontaktom telepatycznym Fett zdołał się wydostać. Mało tego, zrobił to dwukrotnie. Pierwszy raz w Star Wars nr 81 Jawas of Doom Boba zostaje wypluty z Sarlaka i zabrany do Sandcrawlera. Traci pamięć, ratuje R2-D2 i potem ponownie wpada do jamy. Z kolei w mandaloriańskiej zbroi ratuje go Din Djar. Kolejna ciekawa postać to Beldorion. Chatowie nie są zbyt znani z bycia strażnikami pokoju czy rycerzami walczącymi w imię sprawiedliwości, a jednak w powieści Planeta Zmierzchu, okrutnym szrocie, przed którym was ostrzegam, fani poznają Beldoriona, rycerza Jedi, który jest chatem. Beldorion w końcu przechodzi na ciemną stronę po tym, jak zostaje wysłany na Nam Chorios i ustanawia się władcą planety. Zostaje zabity w pojedynku na miecze świetlne przez nikogo innego jak samą Leję Organę. Wow. Po prostu wow. Jeżeli wam mało, to wiedzcie, że w legendach istnieją również centaury i wilkołaki. W powieści Kryształowa Gwiazda, do której mam dziwny sentyment, bo to jedna z pierwszych moich przeczytanych książek z Gwiezdnych Wojen, bohaterowie poznają centaury, które są istotami z ludzkimi głowami i końskim tyłkiem, oraz wyrwulfy, sześcionożne psy z rasy Kordu G. Podobnie jak poprzednią książkę, Kryształowej Gwiazdy również nie polecam, chyba że jako ciekawostkę. Skippy, czyli robot, który posiada moc. Ten potężny fikołek znają najbardziej zagorzali fani, dlatego warto ją przypomnieć. R5-D4, czyli czerwony droid astromechaniczny ze złym motywatorem, którego poznajemy w Nowej Nadziei, to droid wrażliwy na moc, który nazywa się właśnie Skippy. Skippy Droid Jedi to historia opublikowana w Star Wars Tales zeszyt 1. Opowiada historię droida, który dzięki wrażliwości na moc doznaje wizji, w której widzi, że jeśli Luke będzie z nim, a nie z R2, to szturmowcy dostaną plany Gwiazdy Śmierci, Leia zginie, a rebelia zostaje zniszczona i nastąpią różne inne okropności podobne do tego pomysłu. Na koniec myślę, że warto przytoczyć klasyka, czyli złego klona Luke'a Skywalkera, który powstał dzięki jego odciętej dłoni w Imperium Kontratakuje. Komórka, z której pobrano DNA, nosiła numer B233254. Pamiętam to po dziś dzień, bo używałem tego kodu jako hasła na gadu-gadu. Takie czasy. Oczywiście mógłbym wspomnieć jeszcze o szturmowcach zombie, czy też o Luke'u zakochującym się w sztucznej inteligencji statku kosmicznego, ale po co? Wierzcie, że nawet mi zdarzają się momenty refleksji, w których stwierdzam, że to może nawet dobrze, że legend z nami już nie ma. Nie no, żartuję. Były, są i będą epicką częścią tego uniwersum ze wszystkimi jego wadami. Dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy chcecie podobne odcinki, dziękuję patronom za wsparcie i oczywiście niech moc
zawsze będzie z wami.